Nie swój. Rozdział przeciąg. Nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych niż niektórzy ludzie wraz z uporczywym racjonalizmem. Joseph Beuys. Przeciąg to nauczanie martwego ptaka lotu. Skutki są znane z racjonalnego założenia. Próba przedstawienia różnych metod nauczania prowadzi do przedstawienia iluzji lotu. Nauka lotu jest więc symulacją nauki lotu. Nie można nauczyć martwego ptaka latać, ale można nauczyć żywego człowieka jak latać, choć ten nigdy się nie wzniesie, tak jakby jego umysł chciał się wznieść. Latanie jest uporczywym pragnieniem, które mimo, że jest tak dobrze znane z naukowego punktu widzenia, jest tak niedostępne. Wszyscy jako organizmy jesteśmy nielotami, tylko niektórzy z nas pojęli, czym jest intuicyjna zdolność latania. Nauka lotu to próba wtłoczenia powietrza w ptaka, który dzięki powietrzu się unosił, temu wydychanemu przez nas. Nie swój. Rozdział przeciąg. Nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych niż niektórzy ludzie wraz z uporczywym racjonalizmem. Joseph Beuys. Przeciąg to nauczanie martwego ptaka lotu. Są to znane z racjonalnego założenia. Próba przedstawienia różnych metod nauczania prowadzi do przedstawienia iluzji lotu. Nauka lotu jest więc symulacją nauki lotu. Nie można nauczyć martwego ptaka latać, ale można nauczyć żywego człowieka jak latać, choć ten nigdy się nie wzniesie, tak jakby jego umysł chciał się wznieść. Latanie jest uporczywym pragnieniem, które mimo, że jest tak dobrze znane z naukowego punktu widzenia, jest tak niedostępne. Wszyscy jako organizmy jesteśmy nielotami, tylko niektórzy z nas pojęli, czym jest intuicyjna zdolność latania. Nauka lotu to próba wtłoczenia powietrza w ptaka, który dzięki powietrzu się unosił, temu wydychanemu przez nas. Biologicznie łączą nas tchnienia tego samego powietrza. Płuca, skrzydło, członki, nasze życiowe wydechy są bardzo odległe. Chapitre. Un courant d'air. Même un animal mort préserve plus de capacités intuitives que certaines personnes rationnellement bornées. Joseph Beuys. Un courant d'air enseigne à un jeune oiseau à voler. On y connaît les effets grâce au principe rationnel. Alors, apprendre comment voler est une simulation d'apprentissage pour voler. On ne peut pas enseigner à un oiseau mort comment voler, mais il est possible d'enseigner à un être humain comment voler, bien qu'il ne s'élèvera jamais. Comme si son esprit voudrait s'élever, voler a toujours été un désir persistant, malgré le fait que la perspective scientifique met en évidence que son impossibilité. Nous tous, organismes vivants, ne possédons pas d'ailes. Il n'y a que certains d'entre nous qui comprennent ce que c'est la capacité intuitive de voler. L'enseignement du vol remplit un oiseau d'air, un oiseau qui s'élève grâce à l'air, cet air que nous inspirons et expirons. Nous sommes biologiquement connectés par le même souffle, dans nos poumons, ailes et organes. Nos souffles vitaux sont très éloignés. Even a dead animal preserves more intuitive capabilities than some people with stubborn rationalism. Draft is teaching a young bird to fly. Effects are known from rational presumption. The endeavor to portray various teaching methods leads to displaying flight illusion. Hence, learning how to fly is a simulation of learning how to fly. One cannot teach a dead bird how to fly, but it is possible to teach a living human being how to fly, even though he will never rise, as if his mind would like to rise. Flying is a persistent desire which, regardless of the fact that it is well known from the perspective of science, is so unavailable. All of us as organisms are wingless. Only some of us apprehended the essence of the intuitive ability to fly. Learning how to fly is an endeavor to force air into a bird who, thanks to the air, has risen. The one breathed out by us. We are biologically connected by the same breath forced into our lungs, wings and limbs. Our life breaths are very distinct. Nie swój. Rozdział przeciąg. Nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych niż niektórzy ludzie wraz z uporczywym racjonalizmem. Joseph Beuys. Przeciąg to nauczanie martwego ptaka lotu. Skutki są znane z racjonalnego założenia.
Próba przedstawienia różnych metod nauczania prowadzi do przedstawienia iluzji lotu. Nauka lotu jest więc symulacją nauki lotu. Nie można nauczyć martwego ptaka latać, ale można nauczyć żywego człowieka jak latać, choć ten nigdy się nie wzniesie, tak jakby jego umysł chciał się wznieść. Latanie jest uporczywym pragnieniem, które mimo, że jest tak dobrze znane z naukowego punktu widzenia, jest tak niedostępne. Wszyscy jako organizmy jesteśmy nielotami, tylko niektórzy z nas pojęli, czym jest intuicyjna zdolność latania. Nauka lotu to próba wtłoczenia powietrza w ptaka, który dzięki powietrzu się unosił, temu wydychanemu przez nas. Biologicznie łączą nas tchnienia tego samego powietrza w płuca, skrzydła, członki. Nasze życiowe wydechy są bardzo odległe. Même un animal mort préserve plus de capacités intuitives que certaines personnes rationnellement bornées. Joseph Boyce. Un courant d'air enseigne à un jeune oiseau à voler. On y connaît les effets grâce aux principes rationnels. Alors, apprendre comment voler est une simulation d'apprentissage pour voler. On ne peut pas enseigner à un oiseau mort comment voler, mais il est possible d'enseigner à un être humain comment voler, bien qu'il ne s'élèvera jamais, comme si son esprit voudrait s'élever. Voler a toujours été un désir persistant, malgré le fait que la perspective scientifique met en évidence son impossibilité. Nous tous, organismes vivants, ne possédons pas d'aile. Il n'y a que certains d'entre nous qui comprennent ce qu'est la capacité intuitive de voler. L'enseignement du vol remplit un oiseau d'air, un oiseau qui s'élève grâce à l'air et cet air que nous respirons, inspirons et expirons. Nous sommes biologiquement connectés par le même souffle dans nos poumons, ailes et organes. Nos souffles vitaux sont très éloignés. Even a dead animal preserves more intuitive capabilities than some people with stubborn rationalism. Joseph Boyce. Giraffe is teaching a young bird to fly. Effects are known from rational presumption. The endeavor to portray various teaching methods leads to displaying flight illusion. Hence, learning how to fly is a simulation of learning how to fly. One cannot teach a dead bird how to fly, but it is possible to teach a living human being how to fly, even though he will never rise, as if his mind would like to rise. Flying is a persistent desire, which, regardless of the fact that it is well known from the perspective of science, is so unavailable. All of us, as organisms, are wingless. Only some of us apprehended the essence of intuitive ability to fly. Learning how to fly is an endeavor to force air into a bird, who, thanks to the air, has risen, the one bred down by us. We are biologically connected to the same breath, forced into our lungs, wings, limbs. Our life breaths are very distant. Nie swój. Rozdział 3. Nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych niż niektórzy ludzie wraz z uporczywym racjonalizmem. Joseph Boyce. Przeciąg to nauczanie martwego ptaka lotu. Skutki znane są z racjonalnego założenia. Próba przedstawienia różnych metod nauczania prowadzi do przedstawienia iluzji lotu. Nauka lotu jest więc symulacją nauki lotu. Nie można nauczyć martwego ptaka latać, ale można nauczyć żywego człowieka jak latać, choć ten nigdy się nie wzniesie, tak jakby jego umysł chciał się wznieść. Latanie jest uporczywym pragnieniem, które mimo, że jest tak dobrze znane z naukowego punktu widzenia, jest tak niedostępne. Wszyscy jako organizmy jesteśmy nielotami, tylko niektórzy z nas pojęli, czym jest intuicyjna zdolność latania. Nauka lotu to próba wtłoczenia powietrza w ptaka, który dzięki powietrzu się unosił, temu wydychanemu przez nas. Biologicznie łączą nas tchnienia tego samego powietrza w płuca, skrzydła, członki. Nasze życiowe wydechy są bardzo odległe. Même un animal mort préserve plus de capacités intuitives que certaines personnes rationnellement bornées. Joseph Boyce. Un courant d'air enseigne à un jeune oiseau à voler. On y connaît les effets grâce aux principes rationnels. Alors, apprendre comment voler est une simulation d'apprentissage pour voler. On ne peut pas enseigner à un oiseau mort comment voler, mais il est possible d'enseigner à un être humain comment voler, bien qu'il ne s'élèvera jamais, comme si son esprit voudrait s'élever.
Voler a toujours été un désir persistant, malgré le fait que la perspective scientifique met en évidence son impossibilité. Nous tous, organismes vivants, ne possédons pas d'aile. Il n'y a que certains d'entre nous qui comprennent ce qu'est la capacité intuitive de voler. L'enseignement du vol remplit l'oiseau d'air, un oiseau qui s'élève grâce à cet air que nous inspirons et expirons. Nous sommes biologiquement connectés par le même souffle dans nos poumons, ailes et organes. Nos souffles vitaux sont très éloignés. Even a dead animal preserves more intuitive capability. Motywuje oswajania i oswajania ciekawości proces nauczania gestów, relacji, języków, komunikatów lub też odczuwania tego, co jest wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, ma jest dodatnia. Oko oswaja się do świata, a jednocześnie to świat poza okiem, zewnętrzny poza organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje, tak lub nie, oswajać lub odswajać. Chodzić czy uciekać, czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje oko miliony informacji, z których wiele przechodzi po wyjęcie. Podają swoje kształty, koloryzy, skały, reakcje, gesty. Przekonują się dopiero po tym czasie, na czym jest. Patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje. Tak lub nie. Oswajać lub oswajać. Chodzić czy uciekać. Czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje oko miliony informacji, z których wiele przechodzi po wyjęcie. Przekonują kształty, kolory, zjawiska, ruchy, reakcje, gesty, itd. Przekonujemy się dopiero w jakimś czasie, że tak się dzieje. Not always. The theme of familiarization and familiarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world, but at the same time, it is a world outside of the eye, external, beyond the organism of which the eye is a part. The eye looks, measures, observes, analyzes. Yes or no? To familiarize, appropriate, domesticate or not? To enter or to escape? To be or not to see? Reality attacks the eye with a myriad bits of information of which many pass through secretly. We secretly familiarize the shapes, colors, phenomena, movements, reactions, gestures, etc. We only come to realize this after some time. Motywie oswajania i oswajania ciekawie staje się proces nauczania zjawisk, gestów, relacji, języków, komunikatów lub też odczuwania tego, co już wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, ich suma jest dodatna. Oko oswaja się ze światem, ale jednocześnie ten świat poza okiem, zewnętrzny, poza organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje. A lub nie, oswajać lub odswajać, wchodzić czy uciekać, być czy nie być. Rzeczywistość atakuje oko miliony informacji, z których wiele przychodzi po wejęciu. Potajemnie oswaja kształty, kolory, zjawiska lub reakcje, gesty. Przekonujemy się dopiero po tym czasie, na czym jest. Familiarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world. At the same time, it is a world outside of the eye, external, beyond the
Motywie oswajania i oswajania ciekawy staje się proces nauczania zjawisk, gestów, relacji, języków, komunikatów lub też odczuwania tego, co jest wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, utrzyma jest dodatnia. Oko oswaja się ze światem, a jednocześnie ten świat poza okiem, zewnętrzny poza organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje, tak lub nie, oswajać lub odswajać, wchodzić czy uciekać, czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje oko milionów informacji, z których wiele przechodzi po wyjęciu. Podobnie oswajają kształty, kolory, skały, reakcje, gesty. Przekonujemy się dopiero po tym czasie, jak się dzieje. Not all. The theme of familiarization and unfamiliarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world. At the same time, it's a world outside of the eye, external, beyond the organism of which the eye is a part. The eye looks, measures, observes, analyzes, yes or no, to familiarize, appropriate, domesticate or not, to enter or to escape, to be or not to see. Reality attacks the eye with a myriad bits of information of which many pass through secretly. We secretly familiarize shapes, colors, phenomena, movements, reactions, gestures, etc. We only come to realize this after some time. Nie swój. W motywie oswajania i odswajania ciekawy staje się proces nauczania zjawisk, gestów, relacji, języków, komunikatów lub też odczuwania tego, co jest wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, których suma jest dodatnia. Oko oswaja się ze światem, ale jednocześnie ten świat jest świat poza okiem, zewnętrzny poza organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje, a nie oswajać lub odswajać, wchodzić czy uciekać, być czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje oko milionów informacji, z których wiele przechodzi po tajemnic. Oswajają kształty, kolory, zjawiska, reakcje, gesty, etc. Przekonujemy się dopiero po tym czasie, że tak się dzieje. Not all. The theme of familiarization and unfamiliarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world, but at the same time, it's a world outside of the eye, external, beyond the organism of which the eye is a part. The eye looks, measures, observes, analyzes. Yes or no? To familiarize, appropriate, domesticate, or not. To enter or to escape. To be or not to see. Reality attacks the eye with a myriad bits of information which many pass through secretly. We secretly familiarize shapes, colors, phenomena, movements, reactions, gestures, etc. We only come to realize this after some time. Nie swój. W motywie oswajania i odswajania ciekawy staje się proces nauczania zjawisk, gestów, relacji, języków, komunikatów, lub odczuwania tego, co jest wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, których suma jest dodatnia. Oko oswaja się ze światem, ale wcześniej ten świat to świat poza okiem, zewnętrzny poza organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje, a lub nie, oswajać lub odswajać, wchodzić czy uciekać, być czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje oko milionów informacji, z których wiele przechodzi po tajemnie. Tajemnie oswajają kształty, kolory, zjawiska, ruchy, reakcje, gesty, etc. Przekonujemy się dopiero po jakimś czasie, jak się dzieje. Not all. The theme of familiarization and unfamiliarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world, but at the same time, it's a world outside of the eye, external, beyond the organism of which the eye is a part. The eye looks, measures, observes, analyzes, yes or no, familiarize, appropriate, domesticate or not, to enter or to escape, to be or not to see. Reality attacks the eye with a myriad bits of information which many pass through secretly. We secretly familiarize shapes, colors, phenomena,
oswajania ciekawy staje się proces nauczania zjawisk, gestów, relacji, języków, komunikacji, lub też odczuwania tego, co jest wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, to jest suma ich doradna. Oko oswaja ze świata. Jednocześnie ten świat to świat poza okiem, zewnętrzny poza organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje. Każdy nie. Oswajać lub oswajać. Wchodzić czy uciekać. Wyjść czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje oko miliony informacji, z których wiele przechodzi potajemnie. Potajemnie oswajane kształty, kolory, zjawiska, ruchy, reakcje, gesty, etc. Przekonujemy się dopiero po jakimś czasie, że tak się dzieje. The theme of familiarization and unfamiliarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world, but at the same time, the world outside of the eye, external, beyond the organism of which the eye is a part. The eye looks, measures, observes, analyzes, yes or no, familiarize, appropriate, domesticate or not, to enter or to escape, to be or not to see. Reality attacks the eye with a myriad of information which many pass through secretly. We secretly familiarize shapes, colors, phenomena, movements, reactions, gestures, etc. We only come to realize this after some time. Nie swój. W motywie oswajania i oswajania ciekawy jest proces nauczania zjawisk, gestów, relacji, języków, komunikatów, lub odczuwania tego, co jest wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, to jest suma jest dodatna. Oko oswaja się światłem, a jednocześnie ten świat otwiera poza okiem zewnętrznym czy za organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje. A drugi oswajać lub odswajać. Wchodzić czy uciekać. Być czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje oko miliony informacji, z których wiele przechodzi potajemnie. Potajemnie oswajamy kształty, kolory, zjawiska, ludzie, reakcje, gesty. Przekonujemy się dopiero po jakimś czasie, że to się dzieje. The theme of familiarization and unfamiliarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world, at the same time, it is the world outside of the eye, external, beyond the organism of which the eye is a part. The eye looks, measures, observes, analyzes, yes or no, familiarize, appropriate, domesticate or not, to enter or to escape, to be or not to see. Reality attacks the eye with a myriad of information of which many pass through secretly. We secretly familiarize shapes, colors, phenomena, movements, reactions, gestures, etc. We only come to realize this after some time. Nie swój. W motywie oswajania i oswajania ciekawy staje się proces nauczania zjawisk, gestów, relacji, języków, komunikatów, lub też odczuwania tego, co jest wcześniej przyswojone. Mimo że są to procesy znajdujące się na przeciwległych biegunach, to ich suma jest dodatna. Oko oswaja się świat, ale jednocześnie ten świat to świat poza okiem, zewnętrznym poza organizmem, którego oko jest częścią. Oko patrzy, mierzy, obserwuje, analizuje, tak lub nie. Oswajać lub odswajać. Wchodzić czy uciekać. Być czy nie wiedzieć. Rzeczywistość atakuje miliony informacji, z których wiele przechodzi potajemnie. Potajemnie oswajamy kształty, kolory, zjawiska, ruchy, relacje, gesty, etc. Przekonujemy się dopiero po jakimś czasie, że to się dzieje. The theme of familiarization and unfamiliarization involves the process of learning gestures, relations, languages, messages, as well as the process of unlearning of what has been acquired before. Although the two processes contradict each other, the net result is positive. The eye familiarizes itself with the world, but at the same time, the world outside of the eye, external, beyond the organism of which the eye is a part. The eye looks, measures, observes, analyzes, yes or no, to familiarize, appropriate, domesticate or not, to enter or to escape, to be or not to see.
Nie swój. Oswoić istoty innych względem samego siebie, to dać się ponieść idei zawłaszczającej. Ucieczka z miejsca oswajania jest więc koniecznością albo dla oswajanych, albo dla oswajającego. Tak więc jedną ze słusznych dróg, w której następowałaby interakcja, jest śmierć jednego z członków tej interakcji, oswoiciela oswojonych. W całej tej interakcji wszystko jest iluzją, zamkniętym układem zrealizowanych gestów, niekoniecznie ze sobą powiązanych. Prawda kryje się zatem w próbie uciekania przed oswajaniem kogoś, czegoś lub też ucieczce od oswoiciela. Oswoić istoty innych względem samego siebie, to dać się ponieść idei zawłaszczającej. Ucieczka z miejsca oswajania jest więc koniecznością albo dla oswajanych, albo dla oswajającego. Tak więc jedną ze słusznych dróg, w której następowałaby interakcja, jest śmierć jednego z członków tej interakcji, oswoiciela oswajanych. W całej tej interakcji wszystko jest iluzją, zamkniętym układem zrealizowanych gestów, niekoniecznie ze sobą powiązanych. Prawda kryje się zatem w próbie uciekania przed oswajaniem kogoś, czegoś lub też in relations to oneself is to be carried away by the appropriating fantasy. Escape from the place of the familiarization is thus necessary for either the familiarized ones or the familiarizing one. Therefore, one of the appropriate things to do for the interaction to take place is the death of one of the participants of that interaction between the familiarized. Everything is an illusion in this inter-reaction, a closed circuit of these gestures performed, not necessarily relating to each other. So the truth lies in the attempt to escape familiarization or the escape from the familiarizer. nie swój. Oswoić istoty innych względem samego siebie, to dać się ponieść idei zawłaszczającej. Ucieczka z miejsca oswajania jest więc koniecznością albo dla oswajanych, albo dla oswajającego. Tak więc jedną ze słusznych dróg, w której następowałaby interakcja, jest śmierć jednego z członków tej interakcji, oswoiciela oswojonych. W całej tej interakcji wszystko jest iluzją, zamkniętym układem zrealizowanych gestów, niekoniecznie ze sobą powiązanych. Prawda kryje się zatem w próbie uciekania przed oswajaniem kogoś, czegoś lub też ucieczce od oswoiciela. Known own. To familiarize others in relations to oneself is to be carried away by the appropriating fantasy. Escape from the place of familiarization is thus necessary for either the familiarized ones and familiarizing one. Therefore, one of the appropriate things to do for the interaction to take place is the death of one of the participants of that interaction between the familiarizer and the familiarized. Everything is an illusion in Ucieczka z this miejsca oswajania jest inter-reaction. więc koniecznością albo dla oswajanych, albo dla oswajającego. Tak więc jedną ze słusznych dróg, w której następowałaby interakcja, jest śmierć jednego z członków tej interakcji, oswoiciela oswajanych. W całej tej interakcji wszystko jest iluzją, zamkniętym układem zrealizowanych gestów, niekoniecznie ze sobą powiązanych. Prawda kryje się zatem w próbie uciekania przed oswajaniem kogoś, czegoś lub też ucieczce od oswoiciela. Known own. To familiarize others in relations to oneself is to be carried away by the appropriating fantasy. Escape from the place of the familiarization is thus necessary for either the familiarized ones and the familiarizing one. Therefore, one of the appropriate things to do for the interaction to take place is the death of one of the participants of that interaction between the familiarizer and the familiarized. Everything is an illusion in this inter-reaction, a closed circuit of the gestures performed, not necessarily relating to each other. So the truth lies in the attempt to escape
familiarization, or the escapes from the familiarizer. Nie swój. Oswoić istoty innych względem samego siebie, to dać się ponieść idei zawłaszczającej. Ucieczka z miejsca oswajania jest więc koniecznością albo dla oswajanych, albo dla oswajającego. Tak więc jedną ze słusznych dróg, w której następowałaby interakcja, jest śmierć jednego z członków tej interakcji, oswoiciela, oswajanów. W całej tej interakcji wszystko jest iluzją, zamkniętym układem zrealizowanych gestów niekoniecznie ze sobą powiązanych. Prawda kryje się zatem w próbie uciekania przed oswajaniem kogoś, czegoś lub też ucieczce od oswoiciela. Known own. To familiarize others in relations to oneself is to be carried away by an appropriating fantasy. Escape from the place of familiarization is thus necessary for either the familiarized one or the familiarizing one. Therefore, one of the appropriate things to do for the interactions to take place is the death of one of the participants of that interaction. Between the closed circuits of the gestures performed, not necessarily relating to each other. So the truth lies in the attempt to escape familiarization or the escape from the familiarizer. Nie swój. Oswoić istoty innych względem samego siebie, to dać się ponieść idei zawłaszczającej. Ucieczka z miejsca oswajania jest więc koniecznością albo dla oswajanych, albo dla oswajającego. Tak więc jedną ze słusznych dróg, w których następowałaby interakcja, jest śmierć jednego z członków tej interakcji, oswoiciela, oswajanych. W całej tej interakcji wszystko jest iluzją, zamkniętym układem zrealizowanych gestów, niekoniecznie ze sobą powiązanych. Prawda kryje się zatem w próbie uciekania przed oswajaniem kogoś, czegoś lub też ucieczce od oswoiciela. Known own. To familiarize others in relations to oneself is to be carried away from appropriating fantasy. Escape from the place of the familiarization is thus necessary for either the familiarized ones or the familiarizing one. Therefore, one of the appropriate things to do for the interaction to take place is the death of one of the participants. The closed circuit of that interaction, gestures performed, not necessarily relating to each other. So the truth lies in the attempt to escape familiarization or the escape from the familiarizer. Nie swój. Oswoić istoty innych względem samego siebie, to dać się ponieść idei zawłaszczającej. Ucieczka z miejsca oswajania jest więc koniecznością albo dla oswajanych, albo dla oswajającego. Tak więc jedną ze słusznych dróg, w których następowałaby interakcja, jest śmierć jednego z członków tej interakcji, oswoiciela, oswajanych. W całej tej interakcji wszystko jest iluzją, zamkniętym układem zrealizowanych gestów, niekoniecznie ze sobą powiązanych. Prawda kryje się zatem w próbie uciekania przed oswajaniem kogoś, czegoś lub też w ucieczce od oswoiciela. Known own. To familiarize others in relations to oneself is to be carried away from appropriating fantasy. Escape from the place of the familiarization is thus necessary for either the familiarized one or the familiarizing one. Therefore, one of the appropriate things to do for this interaction to take place is the death of one of the participants of that interaction between the familiarizer and the familiarized. Everything is an